Cześć, witajcie. Dzisiaj znowu duży kaliber, duży rozmiar. Końcówka mocy Yamaha M60 trafiała do mnie na przegląd. No niestety przy próbie uruchomienia, jak widać, żarówka rozbłysła i zgasła. Niestety nie wychodzi ona z trybu Protect, a więc mamy jakieś uszkodzenie. Właściciel sprawdzał tylko tyle, że podłączył do prądu, zaświeciła i na tym poprzestał. No i jest tak jak mówię, ale niestety mamy jakieś uszkodzenie i dopiero musimy je, dopiero będziemy diagnozować. Mam nadzieję, że uszkodzenie nie jest wielkie i duże, ponieważ tylko żarówka rozbłyska i przygasa, więc mam nadzieję, że nie są zwarte tranzystory, bo wtedy ona by świeciła ciągle. Także rozkręcamy obudowę, zobaczymy, co tam go boli. Miał być przegląd, a będzie też i naprawa. No i po rozkręceniu obudowy na pierwszy rzut oka nie widać żadnych uszkodzeń. Nie widać, żeby żeby rezystory bezpiecznikowe były przepalone. Bezpieczniki główne zasilające są całe. Także tutaj dużego poboru nie ma, ani zwarcia jakiegoś wielkiego. No cóż, trzeba będzie... Aha, tu chyba mamy korozję. Nie wiem, czy to widać. Doświetlę może jakąś latarką. Więc jeżeli tu pojawia się korozja, to jest duże prawdopodobieństwo, że kondensatory główne zasilacza zsikały się. Także będzie dość to duży problem. No bo więcej tu nic nie widzę. Oczywiście tu mamy korozję od kleju, którą też musimy usunąć. No to mnie zmartwiło, ta korozja. Tu jest również takie gniazdo łączące płytkę. No to mamy coś tutaj raczej. Być może to będzie tutaj uszkodzenie, bo tak to elementów żadnych, przynajmniej na pierwszy rzut oka, rezystory bezpiecznikowe wszystkie są całe, nie są zwęglone. No dobra, odkręcę jeszcze spód, zobaczymy, co tam od spodu. No i zdemontowałem cały tył. Zdemontowałem osłony kondensatorów. Była ona już ściągana, bo brakuje jednej śrubki. No i taki oto widok. Zaśniedziałe. Mamy tu śnieg. Tam jeszcze jest rezystor i dioda. Również ich wyprowadzenia są zaśniedziałe, zielone. To złącze praktycznie być może jest zjedzone. Zworki również. Pytanie, czy to pociekło z kondensatora, czy coś jednak skapało tutaj. No nic, trzeba będzie jednak wylutować ten kondensator i sprawdzić je. Może wszystkie, czy czasami nie są one uklejone od spodu, czy nie powiedziały już do widzenia. Rezystor wygląda, że ok. No ale żeby dostać się do elementów, muszę odlutować ten kondensator. Tak wygląda płyta od dołu. No i na wyprowadzeniu tego kondensatora widać, że mamy tu mocną korozję, więc no coś tutaj się podziało. Chyba że to kalafonia stara. Także zobaczymy. Wylutuję kondensator. To był ten, jak dobrze pamiętam, ten górny. I zmierzymy pojemność. No i niestety mamy uszkodzony kondensator, wybuch. Tu ma taki kondensator, ma specjalny bezpiecznik pod tą gumą, jak widać pęknięty, i tutaj się wylał elektrolit. No i spowodował nam takie oto uszkodzenia. Także muszę się z właścicielem skonsultować, co tu wsadzamy. 33 000 mikrofaradów, 35 V. No i wymontowałem elementy. No i teraz czas posprzątać ten elektrolit. No właściwie skutki jego działania. Uszkodzenia na razie nie udało mi się jeszcze znaleźć. No zobaczymy. Pierwsze co usunę, ten elektrolit, pozostały jego tą korozję. Tak wyglądała wtyczka. Czy tutaj było jakieś przejście, czy prądy przepływały, ciężko powiedzieć. Jeśli to był elektrolit, mogło coś tu się zadziać. Także często właśnie pada ten prawy kanał w tych Yamahach i ten tranzystor lubi się zagotować.
I cały czas patrzę, szukam, czy coś jest przykopcone, ale nie widzę. No dobra, najpierw czyścimy, a potem będziemy szukać usterki. No i trzeba oczyścić te piny z korozji, z tej wtyczki. Zobaczyć, przelutować, może je przelutuję, żeby dla lepszego styku. No i montujemy. Tu już oczyściłem. Lepiej to wygląda. Elementy jeszcze nóżki wyprowadzenia oczyszczę są sprawne. No, muszę powiedzieć, że bardzo ciekawie się zapowiada, ponieważ wymontowałem kolejne elementy, kondensatory. Ten klej jest bardzo korozyjny. Zobaczcie, co zrobił nam z elementem. Zjadł. Klej był głodny i zjadł. Zobaczcie, jaką wielkość, jaką długość nóżki zjadł. No niesamowite. Wzmacniacz pełen niespodzianek. Szukamy dalej, grzebiemy dalej. No czasami tak bywa. Miało być szybko, sprawnie i przyjemnie, a będzie długo. Myślę, że też sprawnie. I myślę, że równie przyjemnie. No i kondensatory w naszej M60 już wymienione. Teraz czas na elementy stykowe. Bardzo ważne przełączniki, a właściwie selektor wyjść kolumn głośnikowych. Przez nie idzie cały sygnał, muszą być czyste. Potencjometr volume. Isostaty od czułości wskaźnika diodowego. Ważny przełącznik również klasa A. Także działamy. Niestety albo stety. Czeka mnie również wymiana pasty termoprzewodzącej. Tak jak widać, jest zupełnie sucha. To jest kreda, zrobiła się kreda. To się w ogóle nie lepi, tylko się kruszy, jak widać. Także pod tranzystorami jest sucho. No i musimy to zmienić. No, nawet widać, że to się nie chce zetrzeć, tylko spada, skruszy się. Także trochę tych tranzystorów jest, zarówno w lewym kanale, jak i w prawym. Więc jest co robić. Także do roboty. Tu ładnie widać. Może złapę ostrość. Jak wyglądają luty w Yamasze po latach. No nie jest to rewelacja. Widać obwolutki wokół nóżek. Także one wszystkie są do poprawy. Na tranzystorach tutaj ładnie widać. Widzicie tam obwolutkę na tym wyprowadzeniu? To jest właśnie pęknięty lód. Przyczyna późniejszych problemów. Trzeba to usunąć. No i proza życia. Sytuacja przed. No i sytuacja po czyszczeniu. I włącznik sieciowy. Jego też nie wolno pominąć. Jak widać, styki nadpalone, mocno okopcone. To też musimy wyczyścić. Uważajcie, jak rozbieracie. I tak to wygląda. I tak zwana brudna robota. Zdjąłem starą pastę, wyczyściłem tranzystory, zdjąłem podkładki mikowe. Także będziemy wszystko zmieniać. Świeża pasta, ta jest skamieniała. A zobaczcie, co odkryłem, gdy zmieniałem tutaj, gdy zdjąłem ten tranzystor PNP, żeby wyostrzył. Zobaczcie, upalone. To nie jest urwane, to jest upalone. Upalona mika. Tu jest ślad, nawet na radiatorze wypaliło. I ślad na tranzystorze. Także doszło do jakiegoś zwarcia. Nie wiem, czy niekontrolowanego, czy kontrolowanego przez kogoś, kto tu zaglądał. No, mam nadzieję, że być może tu jest otwór, że ktoś śrubokrętem złączył kolektor z masą, na której jest radiator, i po prostu upaliło. Tranzystor przeżył, jest sprawny, także go zostawiam na razie. Wymieniam pastę, wymieniam nowe podkładki, oczywiście tutaj damy nową. Tam, gdzie się rozwarstwiła, również damy nową. No było czyszczenia, nie lubię tego, bo to człowiek się ubrudzi. Tu jeszcze pozostałości trzeba doczyścić. No i co, świeża pasta, skręcamy podkładki, kupa roboty. No i działamy dalej z Yamahą. Ja już wstępnie uruchomiłem, odpaliła, czyli te uszkodzenia, które były. Wymieniłem elementy, czyli te diody Zenera, rezystor zjedzony, tutaj zjedzona nóżka przy rezystorach, wszystkie kondensatory wymienione. No i przyszły mi kondensatory Mundorfy, 33 000 mikrofaradów, 40 V. Ja je tak tutaj osadziłem, żeby nie latały, żeby były sztywnione. Są one nieco mniejsze od oryginałów, ale to bardzo dobra firma. No i wywierciłem otwory.
które pasują pod wyprowadzenia, pod Mundorfy. Osadzam, lutuję i uruchamiamy. Kupa pracy była przy tej Yamasze. Mam nadzieję, że odwdzięczy się dobrym dźwiękiem. Tak mi się wydawało, że to końcówka mocy, więc powinno być szybko, sprawnie i przyjemnie i mało pracy, ale to jest takie złudne. Ilość tutaj tranzystorów, ilość elementów. Wymiana pasty pod tranzystorami była też również żmudna i długa. No niestety nie idzie to tak szybko, jakby się wydawało. I nasza Yamaha odpaliła. Na razie na żarówce. Takie pierwsze testy. Niech ona się zagrzeje. Kontrola prądu spoczynkowego. Sprawdzenie, czy wszystko jest ok. Kalibracja przy okazji wskaźników. No i mamy 1 W mocy. 1 W mocy, zobaczcie na oscylogram. No 1 W mocy, nieco ponad nawet. 3,8 V RMS-ie, oba kanały równo i takie zniekształcenia. No jak te zniekształcenia bardzo niskie, tutaj THD jest na poziomie 4-5 tysięcznych, SNR 80 dB. Na moim sprzęcie pomiarowym to bardzo dobry wynik. Można tu oczywiście się jeszcze pobawić w podniesienie, ale już przesterowałem kartę dźwiękową, lekko obniżymy. No nic tutaj nie poprawiamy, czyli zmniejszymy troszeczkę. Ok. Puścimy jeszcze RMA, zobaczymy jakie pasmo przenoszenia ma. No i tak wygląda pasmo przenoszenia od 20 Hz do, tu mamy 30 kHz, spadek tam jest pół decybela. Ta różnica międzykanałowa to wynika z mojej aparatury pomiarowej. Mój potencjometr w aparaturze pomiarowej ma taki rozrzut, także mimo wszystko to i tak jest, nawet jeśli to jest pół decybela. A oczywiście końcówka ma potencjometry, żeby sobie to wyregulować, także jak widać pasmo płaskie. No i tu mamy podsumowanie. Pasmo przenoszenia od 20 do 20 kHz to jest płaskie praktycznie. Szumy na minus 91 dB, ważone minus 95, kanał lewy, kanał prawy podobnie, więc oba kanały równo. Zakres dynamiki plus 95 dB, więc chyba dobry wynik. Zniekształcenia 4000, kanał lewy niecałe 4000, kanał prawy. Z szumami to jest 6-7 tysięcznych. Intermodulacyjne również bardzo nisko, bo to są tysięczne części. Więc chyba wynik bardzo dobry jak na taką końcówkę. No ja w takim razie ustawiam prądy spoczynkowe, jeszcze dokonuję ich korekty, bo po nagrzaniu się wzmacniacza będą mogły tego wymagać. Zakładam obudowę i biorę się za kolejny klocek z tego zestawu, a mianowicie przewzmacniacz C60.